Kilka lat temu profesor Stanley Coren, kanadyjski psycholog i badacz psów, na podstawie przeprowadzonych przez siebie kompleksowych badań stworzył listę najmądrzejszych czworonogów świata. W licznych testach wzięło udział kilkadziesiąt ras psów, u których oceniano kolejno kryteria, takie jak inteligencja adaptacyjna, która odpowiada za zdolność rozwiązywania problemów, inteligencja użytkowa, czyli rozumienie i wykonywanie poleceń oraz podatność na szkolenie, inteligencja instynktowna, która obejmuje wrodzone rasowe zachowania, takie jak pasienie, tropienie czy stróżowanie, inteligencja ruchowa, czyli umiejętność wykorzystania cech swojej budowy zarówno pod względem możliwości, jak i ograniczeń, celem pokonywania przeszkód fizycznych i poruszania się po trudnym terenie. Inteligencja przestrzenna, odpowiadająca za umiejętność zapamiętywania i rozpoznawania otaczającego świata. Inteligencja społeczna, czyli umiejętność nawiązywania kontaktu i budowania relacji z innymi zwierzętami oraz przede wszystkim ludźmi. Wyniki przeprowadzonych badań udowodniły, że poszczególne rasy rzeczywiście znacznie różnią się pomiędzy sobą nie tylko wyglądem, ale także poziomem inteligencji. Miejsce na samym szczycie tego rankingu zajmuje nie kto inny jak nasz dzisiejszy bohater, brytyjski Border Collie. Niemal od razu po publikacji odkrycie było udostępniane i szeroko komentowane w mediach na całym świecie, co wpłynęło na ogromną falę popularności rasy. Dziś dowiemy się, co kryje się pod uroczym wyglądem tych arcymądrych psów i nie tylko opowiemy trochę o niezwykłych zaletach rasy, ale także pokażemy trudne strony życia z borderem tych, którzy przecenili swoje możliwości. A wszystko w doborowym towarzystwie, bo rasę z podziałem na jej 3 główne zastosowania przybliżą nam pani Anna Garbacka-Warecka, czyli właścicielka hodowli Viva Latia FCI oraz sędzia krajowy, która opowie o typie wystawowym, pani Barbara Dungiel, która zaprezentuje typ pasterski, oraz pani Joanna Hewelt, wielokrotna mistrzyni Polski, Słowacji, Mazowsza i Pomorza w Obedience, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata, sportowiec roku 2017 w plebiscycie Top 4 Dog, który przedstawi nam typ sportowy. Wobec tak wspaniałych gości i interesujących psów nie ma na co czekać. Zaczynamy! Kto regularnie śledzi nasz kanał, ten z pewnością z pozostałych odcinków wie już całkiem sporo na temat psów pasterskich. Omówiliśmy już m.in. owczarki niemieckie, białe owczarki szwajcarskie czy szkockie collie. Dlatego dziś, aby zbytnio nie powtarzać tego, co już Wam opowiedziałam, nie będę sięgać zbyt daleko w ich wspólną historię. Skupimy się przede wszystkim na naszym bohaterze. W dużym skrócie nakreślę jedynie, że psy pilnujące owiec znane były na terenach Wielkiej Brytanii już od XV wieku. W miarę upływu czasu stada się powiększały, a kluczową rolę stróżów zaczęły przejmować psy zaganiające. Dlatego w miejsce dużych typów obronnych pasterze coraz częściej wybierali czworonogi mniejsze, zwinniejsze i bardziej wytrzymałe. Podobnie jak owczarek szkocki, Border Collie został wyselekcjonowany na terenie wysp ze sporej grupy psów pracujących, mniej więcej w XIX wieku, czyli po upowszechnieniu zawodów i pokazów psów owczarskich. Tak zwane Sheepdog Trials po raz pierwszy odbyły się w 1873 roku, a w kolejnych latach często łączono je z aukcjami i licytacjami, które w tamtym czasie były szalenie popularne i przyciągały tłumy widzów oraz zapewniały rywalizującym czworonogom dużą sławę. Wielką miłośniczką Border Collie była m.in. królowa Wiktoria, która wśród licznego stada swoich nadwornych pupili miała ulubieńców w tym typie, znanych jako Sharp, Noble i Roy. Za przodka wszystkich współczesnych Border Collie uważa się psa o imieniu Old Hemp, urodzonego w 1893 roku. Wielokrotnie nagradzany w konkursach, zadziwiał sędziów przede wszystkim swoim unikalnym stylem, który odróżniał go od pozostałych owczarków, tym, że pracował w kompletnej ciszy. Ta cecha psa stała się tak pożądana, że Old Hemp był regularnie łączony z wieloma sukami w nadziei na przekazanie jej potomstwu. Szacuje się, że dał życie ponad 200 szczeniętom, z których wiele przejęło jego zalety. Samca uznano za prawdziwy kamień milowy w historii rasy. Zwróćcie tylko uwagę, jak bardzo przypomina dzisiejsze bordery.
W 1906 roku z inicjatywy kilku pasterzy powstało International Sheepdog Society, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Psów Pasterskich, nazywane w skrócie ISDS. Jego misją było przede wszystkim promowanie owczarstwa z użyciem psów oraz ich hodowla i szkolenie. Od końca lat 40. XX wieku stowarzyszenie prowadziło księgę stadną Border Collie, do której wpisywano zarówno psy pochodzące od zarejestrowanej wcześniej pary rodziców, jak i te o nieznanym pochodzeniu, ale o udokumentowanej, doskonałej pracy. Na dziś księga zawiera ponad 300 000 wpisów, a jednym z pierwszych na liście był właśnie Oldham. Uwzględnione w księdze psy długo nazywane były po prostu Working Sheepdogs, a nazwa Border Collie po raz pierwszy pojawiła się dopiero w 1916 roku. Jej autorem był James Reed, długoletni sekretarz generalny ISDS, który odniósł się w niej do terenów leżących na pograniczu Anglii i Szkocji, od Border Country po Hebrydy, gdzie licznie hodowano psy w tym typie. Ich pierwotne pasterskie zastosowanie zeszło nieco na drugi plan po II wojnie światowej, kiedy czworonogi zaczęły po raz pierwszy trafiać do miast. Panująca wówczas moda na mądre psy, powodowana między innymi dziesiątkami filmów o arcyinteligentnych owczarkach, takich jak Lassie, sprawiła, że chciał je mieć niemal każdy. Szybko okazało się, że Border Collie są nie tylko wybitne w pasieniu, ale też dają łatwo się układać, są doskonałe w posłuszeństwie i można je łatwo uczyć sztuczek. W efekcie coraz liczniejsze grono miłośników rasy chciało prezentować wyjątkowe umiejętności swoich psów w konkursach posłuszeństwa organizowanych przez Kennel Club przy okazji wystaw. Ten trend zainicjował rozmowy pomiędzy Kennel Clubem a ISDS dotyczące formalnej rejestracji borderów w ramach klubu. Te jednak nie obyły się bez dużych sprzeciwów ze strony stowarzyszenia, którego członkowie obawiali się, że wpuszczenie podopiecznych na wystawy psów rasowych doprowadzi do nieuchronnej degeneracji ich cech użytkowych. Z tego samego powodu odmawiali też opisania cech eksterierowych rasy. Dla nich jedynym istotnym kryterium była użytkowość psów, nie ich wygląd. Paradoksalnie, kiedy w rodzimym kraju wciąż trwała dysputa na temat rejestracji rasy, w 1963 roku australijski Kennel Council, czyli odpowiednik Związku Kynologicznego w Polsce, po raz pierwszy opracował i ogłosił wzorzec dla Border Collie. W efekcie bordery zaczęły pojawiać się na wystawach psów rasowych w Australii i Nowej Zelandii, choć w Wielkiej Brytanii wciąż nie miały do tego prawa. Przełom nastąpił dopiero w 1980 roku, kiedy ISDS ostatecznie wyraziło zgodę na publikację wzorca rasy, zastrzegając jednak, że czempiony wystawowe muszą mieć w dokumentach adnotację, która pozwoli odróżnić je od psów użytkowych. Pełen tytuł czempiona mógł uzyskać natomiast tylko pies, który równolegle zaliczył próby pracy. Rasa została ostatecznie zaakceptowana przez FCI w 1977 roku, a 3 lata później brytyjski Kennel Club opracował i opublikował obowiązujący do dziś oficjalny wzorzec borderów. Niemal od samego początku hodowcy wystawowych Border Collie preferowali psy w nieco odmiennym typie niż bordery użytkowe, czyli okazy troszkę cięższe, o grubszej kości i bardziej obfitym włosie, charakterystyczne zwłaszcza dla hodowli australijskich oraz nowozelandzkich. Niektóre z psów pochodzących z tamtych kenneli były tak mocne i kudłate, że bardziej przypominały raczej owczarki australijskie lub długowłose szkockie collie, co w testach niejednokrotnie odbijało się na ich pracy pasterskiej. Dziś u borderów widać wyraźne różnice w typie psów wystawowych i użytkowych. Te pierwsze zazwyczaj są długowłose o obfitej szacie i mocnym kośćcu, podczas gdy okazy użytkowe występują jako wyraźnie lżejsze i o niezbyt obfitym włosie, który nie utrudnia psom pracy. Jeśli chodzi o typ Border Collie, wyróżniamy 2 odmiany sierści, krótką i długą. Już sam fakt tego wpływa znacznie na ich wygląd. Wzorzec Border Collie mówi nam, jak ten pies ma wyglądać, jak powinien być zbudowany, natomiast różnice w wyglądzie, jak również eksterierze są bardzo znaczne, niezależnie od tego, czy mamy psa z linii użytkowej, sportowej, czy z linii show. Każdy pies ma te same cechy charakteru, instynkty, popędy, ale one są nasilone osobniczo. Psy z linii wystawowych, owszem, sprawdzą się w amatorskim sporcie. Na pewno, jeżeli ktoś chciałby startować z psem na wysokim poziomie, to powinien szukać
takich psów w hodowlach, które są nastawione na konkretny sport. W przestrzeni publicznej również ścierają się dwie frakcje miłośników border collie użytkowych, którzy wybaczają im niedociągnięcia eksterierowe, oraz fanów zjawiskowych borderów wystawowych, nie zawsze wykazujących jednak typowe cechy użytkowe. Według klasyfikacji FCI border collie należy do grupy pierwszej, czyli psów pasterskich i zaganiających, w sekcji pierwszej, która obejmuje psy pasterskie. Próby pracy są to próby mające na celu sprawdzenie predyspozycji psa pasterskiego do pracy ze zwierzętami. Mamy dwa rodzaje prób pracy. Jest to NHAT, czyli takie ogólne sprawdzenie predyspozycji psa. Sprawdza się, czy on reaguje na stado zwierząt, czy podejmuje jakąkolwiek próbę współpracy z właścicielem, czy odpowiednio się potrafi ustawić do stada owiec. Kolejną próbą pracy jest HWT, Herding Working Test. Tutaj już pies musi znać komendy, musi wykonywać już konkretne zadania, czyli powinien już przejść jakiś etap szkolenia, żeby do tego testu podejść. Zdanie takiego testu umożliwia psom startowanie w zawodach wyższej klasy. Border collie są znane z tego, że w bardzo specyficzny sposób pracują z owcami, a ich cechą charakterystyczną jest używanie tak zwanego oka. Dzięki temu psy nie kąsają owiec, a kierują nimi jakby samą siłą spojrzenia. Oko u bordera jest to umiejętność widzenia stada. Nie każdy border ma oko. Jest to cecha osobnicza i może być border z silnym okiem, co jest dosyć przeszkadzające w pracy z psem przy stadzie owiec, albo kompletnie oka nie mieć, co też nie jest fajne. Stado owiec nie jest jednolitą masą. Tam jest przewodnik, tam są owce, które próbują wyprowadzić całe stado gdzieś powiedzmy w las, a border swoim okiem potrafi taką owcę wyłowić i doprowadzić stado do porządku. Jeżeli ma silne oko, potrafi z daleka oddziaływać na stado. Kolejną cechą charakterystyczną dla borderów jest praca zespołowa kilku psów, z których każdy ma swoje własne zadania. Na terenach, gdzie stada owiec mogą sięgać nawet tysięcy sztuk, pomoc psów zaganiających jest niezbędna, a jeden może po prostu nie wystarczyć. W grupie pracują w całkowitej ciszy, nie wydając z siebie żadnych dźwięków i reagując na sygnały komunikowane przez pasterzy gwizdami. W Polsce jest całkiem sporo osób, które posiadają niewielkie stada owiec. Można z psem z linii pracujących do takich osób przyjeżdżać, uczyć się fachu pasienia. Psy, które mają swoje własne stado owiec, są bardziej związane i ze swoim właścicielem, są mniej pobudliwe. Posiadanie własnego stada bardzo ułatwia sprawę, niemniej na pewno można umawiać się na treningi pasterskie i dojeżdżać do osób, które takie stada posiadają. Border collie to pies harmonijny, o eleganckich liniach, który łączy w sobie klasę, wdzięk oraz budowę dostatecznie mocną, aby zapewniała dużą wytrzymałość. Występuje w dwóch odmianach włosa – krótkiej i długiej. W obu przypadkach włos okrywowy jest średnio twardy, a podszerstek miękki i gęsty, zapewniający skuteczną ochronę przed niepogodą. W przypadku odmiany długiej sierść tworzy też grzywę, portki i pióro na ogonie. Bordery mogą mieć rozmaite umaszczenia, ale w żadnym nie może przeważać biel. Na wystawach preferuje się psy o znaczeniach podobnych do szkockich collie, czyli szerokim białym kołnierzu, jak najbardziej symetrycznych białych śladach na głowie, skarpetkach oraz białej końcówce ogona. Jeżeli mamy psa z dobrą jakością włosa, to pielęgnacja absolutnie nie jest uciążliwa. Newralgiczne punkty to jest sierść za uszami, która jest niestety lekko watowata i potrafi się kołtunić, natomiast ogólnie jest to pies mało wymagający. Wystarczy dobrej jakości szampon, ewentualnie odżywka i dobra szczotka. Suki linieją 2 razy do roku, jest to okres przedcieczkowy. Niestety również linieją po ciąży, po odchowaniu szczeniąt. Natomiast samiec największe linienie przechodzi około roku, później utrzymuje tą sierść praktycznie cały czas. Idealny wzrost bordera to 53 cm dla psa i nieco mniej dla suki. Wzorzec nie precyzuje dokładnej masy, jaką powinny posiadać czworonogie, ale zakłada się, że jest to przeciętnie od 14 do 20 kg dla samca i od 12 do 19 kg dla suki. Bardzo charakterystyczny dla rasy jest jej specyficzny ruch, czyli poruszanie się tak zwanym niskim frontem na lekko przygiętych przednich łapach.
W efekcie postawa sprawia wrażenie, jakby pies się skradał. Bordery to wyjątkowo bystre, aktywne i ruchliwe psy, które są łatwe do układania i zdolne do ciężkiej pracy, ale wymagają solidnej dawki codziennego wysiłku fizycznego i, co niezwykle ważne, umysłowego. Tylko ich połączenie może zaspokoić wysokie potrzeby rasy. Aktywne spacery, sporty i energiczna zabawa są równie niezbędne jak zajęcie dla głowy. Dlatego weź pod uwagę, że jeśli nie masz czasu ani chęci na regularną pracę ze swoim psem, albo szybko się zniechęcasz i wydaje ci się, że przekonasz bordera do leniwego trybu życia na kanapie, to jesteś w ogromnym błędzie. Zapewniam, że znudzony border collie sam znajdzie sobie ciekawe zajęcie. Tyle, że właściciel raczej nie będzie zachwycony efektami, które możecie sobie doskonale wyobrazić. A jeśli i to będzie niemożliwe, to pies stanie się bez wątpienia sfrustrowanym, uciążliwym i trudnym czworonogiem, który zdecydowanie uprzykrzy życie. Rzucanie mu przez 30 minut piłeczki nie wystarczy, podobnie jak przytroczenie do roweru na 20 km. Nie tędy droga. Po drugiej stronie medalu są osoby bardzo aktywne, szukające psa, z którym będą spędzać całe mnóstwo czasu. Takim border przyniesie niesamowicie dużo radości, bo rasa nadaje się niemal do wszystkich sportów kynologicznych i dzięki swoim zdolnościom w każdym z nich ma ogromne szanse na podium. O tym, ile czasu i pracy to wymaga, opowie nam pani Joanna Hewelt. Naturalne predyspozycje są na pewno ważne, także tutaj warto poszukać dobrej hodowli, wybrać dobrze szczeniaka, zdać się właśnie na dobrego hodowcę, który nam dopasuje psa, bo sama nawet z własnego doświadczenia wiem, że nawet nie chodzi o to, jakie ten pies ma cechy, ale czy będzie pasował do naszej właśnie osobowości. Natomiast bez względu na to, jakie pies ma te genetyczne uwarunkowania, przede wszystkim liczy się praca. Także sposób, w jaki będziemy tego psa prowadzić od samego początku, jak go wychowamy. Także sport to też jest jakby trochę taka drugorzędna kwestia. Dużo ważniejsze moim zdaniem jest to, jaką relację z tym psem zbudujemy, komunikację, kontrolę, jaką będziemy nad nim sprawować i sport wtedy jest doskonałym uzupełnieniem. Można brać właśnie udział w takich zajęciach, w zawodach, które nie są stricte pracą pasterską, bardziej takim właśnie sportem, a wykorzystują te naturalne instynkty i będą na pewno dla nich takim spełnieniem się, będą realizacją ich potrzeb, zaspokojeniem instynktów. Wszystkie takie sporty też sprawnościowe typu frisbee, agility, obedience, flyball to są też takie sporty, gdzie bordery są najbardziej popularną rasą, ponieważ są najszybsze, najzwinniejsze, najszybciej reagują z innych ras, więc tutaj one po prostu są nie do pokonania. Jeżeli jakby my mamy taki bardzo dobry przekaz, naprawdę jesteśmy super konsekwentni, to te psy uczą się bardzo szybko. Natomiast jeżeli nie będziemy konsekwentni, jeżeli nie będziemy wiedzieli dokładnie tego, czego chcemy nauczyć naszego bordera, może się okazać, że on zacznie to błyskawicznie wykorzystywać. Przykładowo znam bordera, który był blisko swojego właściciela tylko wtedy, kiedy on trzymał w ręku piłkę. Jeżeli chodzi o takie nasze typowo takie sportowe psy, które naprawdę bardzo dużo trenują, mają takie zjazdy szkoleniowe, które trwają czasami 4-5 dni, to takie psy wymagają na pewno zwiększonej ilości białka, wymagają takiego częstszego karmienia, żeby po prostu nie spalały mięśni, żeby to było takie żywienie typowo dostosowane do treningów. W sporcie może brać każda odmiana udział, także są i te linie wystawowe, są linie sportowe, są linie pasterskie. Nie widzę takiej zależności, jeżeli chodzi o typ, bardziej jeżeli chodzi o aktywność. Jak widzicie, border collie to pies niezwykle wymagający. Kto zatem będzie dla niego najlepszym opiekunem, a kto dla własnego dobra powinien o rasie zapomnieć? Border collie to psy wrażliwe, pobudliwe, bardzo aktywne i dla osób początkujących bardzo trudne. Bez wsparcia dobrego trenera grozi to po prostu problemami. Najlepszym opiekunem dla border collie będzie osoba chcąca go szkolić, osoba, która chciałaby uprawiać psie sporty. Przemyślany trening, który zaspokoi potrzeby psa. Warto też pamiętać, że z bordera nie będzie dobrego stróża ani obrońcy. To pies o zupełnie innym przeznaczeniu. Dlatego jeśli szukasz u swojego czworonoga takich cech, to postaw na inną rasę.
Border Collie nie są wymagającą rasą, jeżeli chodzi o żywienie, ale niezależnie od tego, jaki model żywienia wybierzemy, czy to będzie sucha karma, czy dieta barw, musimy dostarczyć psu wysokiej jakości białko i witaminy. Inaczej karmimy psa, który jest w roztrenowaniu, inaczej karmimy psa, który jest przygotowywany do wystaw. Żywienie psa wystawowego możemy wspomóc suplementami, które będą miały dobry wpływ na jakość sierści i przede wszystkim też na kondycję i wytrzymałość takiego psa. Na koniec mam dla Was garść ciekawostek o rekordach Guinnessa, które należą właśnie do przedstawicieli rasy Border Collie. Wśród laureatów tego tytułu są m.in. Chaser, który zna nazwy ponad 1000 różnych obiektów, Jump, który przejechał na deskorolce 100 metrów w mniej niż 20 sekund i Sweet Pea, który ustanowił rekord najszybszego pokonania dystansu 100 metrów z puszką na głowie. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się odcinek, to nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Tropi do Gradzi i łapce w górę. Zawsze chętnie przeczytam też Wasze komentarze o tym, jakie rasy chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Dzięki za dziś i do zobaczenia!